Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kuchni. Mam dla Państwa bardzo fajny przepis na mega chałkę orkiszową. Najpierw sobie zrobimy rozczyn. Do miski wkruszamy 40 g drożdży. Dodajemy 2 duże łyżki cukru, 250 ml letniego mleka. Szybciej nam drożdże zaczną pracować. Tu już mam przesianą pół kilograma mąki orkiszowej. Z tego sobie odbierzemy 2 łyżki. Ja używam mąki orkiszowej typ 630. Mieszamy. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy rozczyn na około 15-20 minut. Rozczyn ładnie wyrosnął. Dajemy sobie tak. 2 łyżki płynnego miodu. Ja sobie jeszcze dołożę 2 łyżki cukru, bo tam było w rozczynie 2. Jeżeli Państwo chcą ograniczyć, to można nie dodawać po prostu. 1 żółtko, 2 jajka. Rozkłócamy sobie widelcem. I kochani, wlewamy, ale nie wszystko. Zostawiamy sobie tak troszeczkę. Już Państwu pokażę ile. O, dosłownie gdzieś tyle. Bo tu sobie później na koniec damy troszeczkę mleczka i posmarujemy naszą już chałeczkę gotową. I to będzie na górę. 1 płaska łyżeczka soli. Przesiana mąka. Łącznie tutaj miałam pół kilograma. W razie jak będzie potrzeba coś jeszcze dołożyć, to ja sobie już tutaj mam w pogotowiu przygotowaną. I roztopione masełko. Tutaj mam jeszcze letnie masełko. 1/4 kostki, ale to za chwileczkę masełko sobie dołożymy. Teraz po prostu wszystko musimy dłonią wyrobić. Teraz sobie dodajemy to masełko i wyrabiamy. No, ciasto wyrobione. Ja sobie go troszeczkę tak posypię, bo ja zawsze tak robię. No i teraz, kochani, przykrywamy ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia. Tak gdzieś na około 50, do godzinki, o. Później będziemy działać dalej. Ciasto bardzo ładnie wyrosło. Troszeczkę trzeba poprzerabiać. Mąka oczywiście musi być w pogotowiu do podsypywania. Ja sobie ten mój kochany bez z ogródka, proszę zobaczyć, jak mi świetnie w tym roku bez zakwitnął. Tak obłędnie pachnie w całym domu. No i teraz tak, podsypujemy sobie blecik, wykładamy nasze ciasto. I ciasto dzielimy sobie mniej więcej na 3 równe części. No, myślę, że będzie. No i teraz robimy sobie takie wałki i będziemy zaplatać warkocze. Tu mam troszkę więcej, ale to nic nie szkodzi. Kochani, ja mam taką formę, proszę zobaczyć, taką szklaną, dużą formę, bo to będzie taka hała mega duża. Już Państwu powiem, jaki ona w ogóle ma rozmiar. Ona ma rozmiar 30 na 20. Można też zrobić w keksóweczce, ale ja chciałam zrobić właśnie w tym, bo ja już kiedyś dużo razy robiłam w takiej formie i ona taka bardzo duża, fajna wychodzi. Wyłożyłam sobie papierem i zaplatamy warkoczyk. Tu sobie zlepiamy.
Taki warkoczyk wyszedł. Tu się proszę, jak gdzieś krzywo czy coś, proszę się nie przejmować, bo to tak, bo teraz do wyrastania musimy zostawić. To nam fajnie tu wszystko się wyrówna. No i teraz wkładamy sobie do formy. Wkładamy do formy. O. No i kochani, zostawiamy do wyrośnięcia teraz. Ja sobie przykryję, bo mam tą szklanę, ale można przykryć ściereczką. No i zostawiamy tak gdzieś na, nie wiem, 30 do 40 minut, żeby podwoiło swoją objętość. No i później będziemy piekli. Kochani, ciasto tutaj nam wyrasta, możemy się zająć kruszonką. Ja tutaj mam, tu tak będzie gdzieś na oko 25 gramów masełka. No taki paseczek po prostu. Do tego daję sobie 3 łyżki cukru. Ja mam brązowy, ale może być zwykły tak samo. I mąkę orkiszową 3 łyżki. Wszystko mieszamy. Taką kruszoneczkę, kochani, można sobie zrobić dużo wcześniej i włożyć sobie ją do lodówki. I tuż przed posypaniem chałeczki po prostu wyciągnąć gdzieś tak pół godzinki wcześniej z lodówki, no i posypać sobie chałkę. Wtedy ona będzie taka bardziej krucha. No, kruszonka zrobiona. Ja sobie ją dam do lodówki, teraz tak gdzieś na pół godzinki. No, tak ma wyglądać, no taka kruszoneczka. Chałeczka wyrastała 40 minut, ale urosła. I teraz tak, to jajeczko, które zostawiliśmy tutaj, dokładamy do niego 1 łyżkę mleczka. I smarujemy po całości naszą wyrośniętą chałeczkę. Posypujemy kruszonką i wkładamy do pieca nagrzanego na 180 stopni. Półeczka na samym dole, ta półeczka na samym dole, która jest, bo ta chałka jeszcze sporo urośnie. Grzanie góra-dół 180 stopni. Ustawiam sobie na 45 minut. Trzeba po prostu obserwować, bo czasami może być to troszeczkę wcześniej. Jak będzie ładnie zezłocona, to już będzie gotowa. Do końca zostało jeszcze 15 minut. Ja sobie teraz dam na grzanie dolne, żeby chałeczka fajnie zrumieniła się z dołu. Kochani, do końca zostało jeszcze 2 minutki, ale widzę, że jest fajnie, wszystko ładnie zrumienione, więc wyłączam piec i wyciągamy chałeczkę. Ale się fajnie upływa. Proszę zobaczyć, jaka chała wyszła wielka. Mega chała. Później Państwu wszystko pokażę, jak wygląda w przekroju, jak wystygnie. Kochani, nasza chałeczka już jest zimna. O, już Państwu pokazuję wszystko. Upiekła się świetnie. Ona zawsze świetnie wychodzi. Naprawdę. Ukroimy sobie tutaj. Polecam gorąco, naprawdę. Można sobie samemu w domku zrobić fajną chałeczkę. Mięciusieńka, puszysta. Proszę zobaczyć. No rewelacja. Ja już sobie tutaj masełko wyciągłam, bo najlepiej właśnie chałeczkę z takim masełkiem sobie. Zajadać. Naprawdę jest tak mega puszysta, że to po prostu proszę zobaczyć. Jest tak, no to po prostu nie da się opisać. Muszą Państwo koniecznie sobie wypróbować. Polecam gorąco. Proszę skorzystać, spróbować sobie zrobić. O, syn już oczywiście mi podwęcił. On już w ogóle się nie mógł doczekać, kiedy to wszystko ostygnie. No ale się już w końcu doczekał. Także kochani, proszę próbować. Proszę napisać w komentarzach, czy Państwo próbowali, czy chałeczka smakowała. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Serdecznie Państwa pozdrawiam.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pycha.